A czy pamięta Pani, w jaki sposób rodzice się zaangażowali w ten To wujciu proces? Stasiu ich Aha. zaangażował i tato różne takie posługi robił koniem, przewoził broń, ale jeszcze najważniejsze, wujciu Stasiu zginął, więc no straszna rozpacz. W ogóle nie mógł nawet być wniesiony do domu, bo był już, ciało się rozkładało tylko w ogrodzie. Nikt nie mógł przyjść, bo wiadomo było, że dom był pod tym. Rodzina w takim strasznym, takiej rozpaczy. No to było okropne. I co ja jeszcze chciałam właśnie powiedzieć? A może Pani pamięta jeszcze jakieś te akcje, w których brali udział? No to najgłówniejsze to, co babcia opowiadała. Babcia przetrzymywała, ale najbardziej po wojnie przychodzili tylko jakoś tak mama i tato się wyparli, że nigdzie nie byli. A po wojnie przychodzili do babci, to ja pamiętam, panowie w kapeluszach, bardzo elegancko ubrani i żeby powiedziała skąd, gdzie, co i jak chcieli po prostu dojść. A babcia tylko płakała i mówiła, że taki był drań, najgorszy, nie słuchał, chuligan. No i płakała. I tak ją chyba kilka razy, ja pamiętam, co przychodzili ci smutni panowie. I dopiero my jako dzieci, to dopiero po 50 którymś roku rodzice zaczęli z nami po 56 roku rozmawiać na te tematy. Ale to też potajemnie. Też, ale to tak się bali, że po prostu. Ale tak to w ogóle nie było rozmowy na ten temat. Natomiast wucia Stasia, jeszcze ważniejszy szef, który był na całe Podkarpacie, mieszkał w Szczecinie, to odwiedzał babcię długie lata systematycznie. Elegancki pan miał napisać książkę o nich, ale babcia go bardzo prosiła, niech pan da spokój. Ja bardzo pana proszę, niech pan da spokój, bo to jeszcze wszystko jest nie tak, jak trzeba. I na tym się zakończyło. Także, ale na każde wakacje przyjeżdżał na 2-3 dni i towarzyszył babci, rozmawiał, babcia się wypłakała jeszcze za wujciem Stasiem i tak to było. Także co jeszcze? Boże. A jeśli chodzi o wojnę, samą wojnę, to czy jeszcze jakieś wspomnienia przekazywane przez rodziców? No, bardzo pozytywnie się rodzice wypowiadali o Niemcach, że byli bardzo kulturalni i jak stacjonowali, to poczęstowali czy konserwą. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan, to była straszna biedota. Dosłownie na sznurkach mieli karabiny. I taka ciemnota, że jak im powiedział dowódca, że Berlin jest za tą górką, to biegli hura. I no straszna ciemnota.
daleko do Berlina, powiedział, tam za to, no to biegli tak szybko i bardzo, bardzo byli zawszawieni i masakra, głodni, bardzo, bardzo. Rodzice to oni właśnie, że to będzie, wszyscy będą równi, bo oni już krzewili ten inny ustrój. No to rodzice byli przerażeni, że to będą aż takie zmiany. No a później to już były takie czasy, że niech nic. Pamiętam, na mojego, to było już po wojnie, na mojego tatę imieninach brat mamy, najstarszy, zaśpiewał Czerwone maki pod Monte Cassino. To jak się rzuciły kobiety do niego, trzymać mu buzię. On mówi, ja jestem w domu. Co wy wyprawiacie? To musiały być czasy stalinowskie, żeby ktoś nie posłuchał. A tak to po prostu mama mówi cud, że nas po prostu nie wywieźli na Syberię. No, bo masakra. Ale mama mówiła, że było bardzo dobre sąsiedztwo. A jedni sąsiedzi to byli tak, takimi donosicielami do granatowej policji. No i przyszła matka tych chłopaków, sąsiadka, pani Glazarowa, i mówi, że zobaczycie, co będzie, wywiozą was, zabiją was. No, babcia mówi, no ale co my tu robimy? No a Staszek gdzie chodzi? A ja wiem, no a dlaczego codziennie z komina lato, zima pali się, że idzie dym? A no tak sobie palimy, no bo co? Ale w każdym razie babcia mówi, Stasiu, na litość boską, ty nas wszystkich nas wymordują, Hela w ciąży, a ty takie robisz tu i ciągle kogoś sprowadza. No to było wesele i tam już się pokrzykiwali ci właśnie donosiciele, jak to oni, co oni to narobią. No a kowcy wrzucili im maleńki granat, tak żeby im się nic nie stało. Rozproszyli. Tak i przyszła ta właśnie matka tych, co to? A babcia mówi, no ale skąd wiesz, że to mój Staś? No przecież wiesz, że grzeczny, no ale ciągle go w domu nie ma, a twoje są w domu. O i to takie były po prostu przepychanki. No ale mimo wszystko jakoś cudownie się to zakończyło, że nikt nie został aresztowany po wojnie, bo po wojnie to była masakra. Wszyscy, młodzież, wszyscy koledzy to wyjechali na zachód. Gdańsk, Szczecin, to nie było. Zniknęli i nawet nikt nie odwiedził rodziców, ani nie napisał, ani... No to się w głowie nie mieści. Co się działo dopiero po wojnie. No ale jakoś... Ale lepiej pani wspomina czasy podczas II wojny światowej, czy powojenne? Proszę? Które czasy lepiej pani wspomina? Powojenne, czy podczas II wojny? Ja się urodziłam po wojnie. Ja tylko z opowiadania znam. No wojna.
wojna to był straszny głód, bo raz stacjonowali Niemcy, raz Rosjanie, a Rosjanie to nawet potrafili zabrać wszystką żywność, nawet wyszli na strych i zrzucali siano i przyjechali i za wszystko. Oni to już nie mieli żadnych, bo Niemcy to mieli swoją żywność bardzo. To oni nie tego, ani nie rabowali, ani nic, tylko oni wykonywali zadania. No tak. No to tyle. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Ale ja sobie, bo ja miałam sobie wypunktować coś.